zawsze wstań o jeden raz więcej niż upadasz. A może tak? Jaram się każdą chwilą, każdym wdechem powietrza. Wstaję, przecieram oczy i już nie mogę przestać. Obok mnie Vestax i świat spełniania marzeń. Czy inwestycja w rap da mi garze? Czas pokaże. Jako mały dzieciak chciałem mieć swój mikrofon. Dziś mam go, plus przedwzmacniacz, mikser i gramofon. Kabinę, gdzie cisnę swój rap strofa za strofą. Swoją płytę z niejedną dobrą gościnną zwrotą. I mam zamiar się tym jarać, chcesz uważaj to za chore. Marzenia się spełniają jak zbicie piątki z wigorem. Wstaję, widzę swoją żonę i jej serca bicie. Tu nie chodzi o podwójne, po prostu jaram się życiem. Fajnie, że się spotykamy tutaj u mnie w domu, na chacie możemy pogadać, możecie zobaczyć moją żonkę, synka, córeczkę, bo to najbardziej daje radość, nie? To też najwięcej kosztuje, też najwięcej jest złości, kurczę, przy tym, najwięcej, no miłość wymaga, nie? Różne są sytuacje, ja na początku myślałem, że będę idealnym tatą, później się okazało, że nie będę idealnym, żaden tata nie jest idealny, wiesz, popełniam różne błędy, nie? I kocham to moje życie właśnie za te różne trudy, które są w rodzinie i są. W ogóle fajnie ktoś kiedyś gadał, że w życiu ludzie tak czy siak się będą trudzić, nie? Tak czy siak życie będzie trudne, tylko pytanie, czy się będziemy trudzić z sensem, czy bez sensu, nie? Kochaniutka? Możesz mi jeszcze rzucić podstawowe wiatr, ja na sobie... Dobrze, dobrze, już ci rzucę, no. Rzucaliśmy się pod wydyszki, na Majka był sens. Choć treść to kieliszki i trawka, to doświadczenie nie zostało wyssane z palca. Pokolenie na scenie wie, że rap to tylko prawda. I nawet jeśli się wywaliłeś, wstań, jest jeszcze szansa. Jak rodzina stała się twoim fundamentem? Po prostu ja od zawsze pragnąłem mieć rodzinę, zawsze pragnąłem mieć dużą rodzinę, wiesz, i zawsze pragnąłem nie popełniać tych samych błędów, które popełnili moi rodzice, którzy nie są teraz ze sobą, nie? I więc to jest dla mnie taka perspektywa, kurczę, podejmowania każdego wyboru. Co na to rodzina, co z rodziną, jak oni, wiesz, w tym wszystkim się odnajdą. I ostatnio zrobiłem taki utwór, w którym mówi się o tym, że mówię o tym, że świat dzisiaj często coraz bardziej opóźnia ten moment decyzji, nie? Jakby pójścia w związek albo w jedną, albo w drugą stronę i często się myśli, że my się musimy, nie wiem, najpierw dorobić, najpierw musimy się oswoić z życiem i to się, kurde, przeciąga do 40, wiesz o co chodzi. I też nie chodzi mi o to, bo każdy ma swój czas, jakby każdy ma swój czas, żebyśmy się dobrze rozumieli. Natomiast ja w tym kawałku skłaniam do tego, żeby się, wiesz, zastanowić nad tym, czy to jest tak, że ty musisz coś osiągnąć, żeby mieć rodzinę, czy to nie rodzina pozwala ci czerpać siłę do tego, żebyś mógł coś osiągnąć, nie? I po prostu, dlatego jest dla mnie fundamentem i też jakby w tej rzeczywistości, wiesz, mamy dwójkę dzieciaków, czasami cały dzień jesteśmy z nimi i ciśniemy i w tej rzeczywistości ja się staram robić swoje rzeczy, po prostu. Kiedy powiesz mi, że to nierealne, wtedy wezmę mikrofon i cię nim palnę, po co mi plany banalne, wysoko stawiam poprzeczkę, wiem dzięki komu jestem tym, kim jestem. Kiedy powiesz mi, że to nierealne, wtedy wezmę mikrofon i cię nim palnę, po co mi plany banalne, wysoko stawiam poprzeczkę, no bo wiem ziomuś, dzięki komu jestem tym, kim jestem. Co chcesz przekazać synowi? Myślę, że chciałbym mu przekazać jedną, jedyną rzecz, żeby potrafił być sobą, żeby potrafił szukać w sobie tego, co jest jego powołaniem, jego pasją, jego pomysłem na życie, żebym go nigdy swoją postawą nie zblokował, nie włożył w jakieś ramy, tylko żeby on po prostu z wiarą szukał siebie cały czas, nie? Więc to bym chciał pokazać mu, przekazać i to myślę tylko w taki sposób, że postawą, bo moglibyśmy gadać o tym, kurde, pół roku i nic by z tego nie wyszło, bo dzieciaki są takie, że one muszą widzieć, nie? One muszą czuć to, co jest grane. Chciałbym mu przekazać, że wiesz, tak jak mówimy, są różne problemy, ale że z tych problemów zawsze jest jakieś rozwiązanie. Posprzątałbym chatę, ale nikt nie przychodzi. Przestałbym jarać, ale co niby miałbym robić? Poszedłbym na spacer, ale dziś jest za zimno. Miałem coś załatwić, ale tak jakoś mi się kimło. Ale to najgorsza choroba, bracie. Przez nią najczęściej do celu nie docieracie. Pomysłów nie dopuszczacie do umysłu i zamykacie się na otwartość zmysłów. A czy masz w życiu jakieś takie momenty, gdzie masz podcięte skrzydła, że naprawdę nie chce ci się robić tego, co kochasz? No i co to są za sytuacje? Najczęściej sytuacje właśnie
jak na przykład przeginam za dużo, jak robię za dużo i właśnie później nie ma tego zrozumienia między nami w rodzinie, nie? I wtedy ja czuję, że to jest wszystko bez sensu, nie? Jeżeli właśnie przeginam w tym kierunku, że jakąś barierę po prostu, wiesz, przeholuję, może tak to nazwę. I wtedy mam podcięte skrzydła, nie chce mi się nic. Umysłów nie dopuszczacie do umysłu i zamykacie się na otwartość zmysłów, ale to Mam zły moment, to on trwa kilka godzin, może pół dnia, nie? Ale nie mam takich tygodni, po prostu jakiegoś ciągu, niezadowolenia, tylko zawsze się staram, wiesz, szukać jakiegoś ratunku, nie? Tutaj upadłem, to spowiedź, wiesz, po prostu, żeby może się czymś nakarmić dobrym, nie? I jakby, żeby rozmawiać o tych problemach, o tych rzeczach, które są, żeby ich nie zostawiać, żeby one się nie kumulowały, tylko mniej więcej na bieżąco gdzieś tam je wyławiać. I wtedy takie sytuacje się nie zdarzają, nie? W sensie, że na dłuższy czas po prostu są tak skrzydła podcięte, że człowiekowi się nic nie chce, nie? Czasami jak widzę siebie z boku, jak się spinam na różne najprostsze rzeczy, to po prostu za chwilę się śmieję z siebie, nie? Że to chłopie zwariowałeś, wiesz, z takich pierdół się złościć. I ogólnie jakby to mi bardziej towarzyszy. Dla kogo żyjesz? Dla siebie. Odpowiedź błędna. Zastanów się i wróć zaglądnij do swojego serca. Zderzam z moją odpowiedzią pewne wydarzenie, które do teraz nie daje zejść mi na ziemię. Przykładów miałbym wiele i to nawet współczesnych, ale rozkminiam ten, bo rozbroił mnie po zęby. Moim ojcem zawsze byli starsi kumple. Ja nie miałem nigdy młodszego kumpla. Starsi kumple zawsze nade mną panowali i ja dzisiaj to widzę, jak brakowało mi ojca, bo oni bardzo szybko mnie zaczęli uczyć różnych rzeczy. Już jak miałem 9 lat, zacząłem popalać papieroski. Wtedy złapała mnie pani wychowawczyni i zaprosiła moją mamę do szkoły. Jak ona pojawiła się tam pierwszy raz, to słuchajcie, była tam co chwilę, co tydzień, co 2 tygodnie. Wzywali ją, bo mówili, że Arek jest knombrny, że z Arkiem nie można sobie poradzić, że przy Arku nie da się prowadzić lekcji i tak dalej, słuchajcie. Cały czas coś. Miałem 12 lat, jak wyszedłem nad Kamienicę, to jest taka rzeka, która płynie przez Nowy Sącz. I słuchajcie, pierwszy raz zapaliłem tam jointa. Jak go zapaliłem pierwszy raz, to przez 5 lat codziennie mój dzień wyglądał tak, że ja tylko zastanawiałem się, jak tutaj coś mieć, żeby zapalić. Do czego mnie to doprowadziło? Zacząłem myśleć już później, jak miałem 15-16 lat, że idealnie by było, gdybym tym zaczął handlować. Bo gdybym zaczął tym handlować, to miałbym tego przy sobie cały czas więcej. Więc słuchajcie, wziąłem na handel trochę towaru. Tylko że każde rozliczenie kończyło się tym, że ja byłem w coraz większych długach i miałem coraz większe problemy. I żeby spłacić te długi, na przykład musieliśmy się posuwać do takiej sytuacji, że ja stałem z koleżanką w klasie, obejmowałem ją, a drugi kumpel jej wyciągał telefon z kieszeni. Przychodzi w końcu taki czas, kiedy zaczynasz pytać, jak wykorzystać fakt, którym jest dar życia. Zazwyczaj to idzie tak: przestajesz oddychać, życie męczy cię, dręczysz się, ogólnie kicha. Potulnie pomykasz do pracy jak większość. Zaczynasz widzieć w tym piekło gdzieś piękno uciekło. Złe myśli cię dręczą, przyspiesza tętno nocą. Przeciętność sprawia, że pytasz: żyję, ale po co? Kto najbardziej wpłynął na twoje życie, oprócz brata, na twoją przemianę? Wiesz co, mój brat mi pokazał, że można żyć radośnie, nie? I jakby on mi przez tą radość pokazywał Boga, w którego ja naturalnie zacząłem wierzyć, więc zacząłem się z nim komunikować. Był ojciec Fabian Błaszkiewicz, który mnie wyspowiadał, który mówił takie kazania, które mnie miażdżyły, one mnie zapalały. Ja zawsze jak widziałem ludzi w kościele wcześniej, to kojarzyli mi się z ludźmi, którzy nie wiedzą, co robić w życiu. Spodnie, wiesz, obcisłe i tak dalej, co oni tam w ogóle robią, nie? A tam zobaczyłem, u ojca Fabiana Błaszkiewicza chrześcijaństwa z pasją, nie? Chrześcijaństwo, które smakuje, które naprawdę może zmieniać życie i dawać życie w obfitości, nie? Że człowiek się może jarać życiem, że może na swoich talentach, pasjach budować. Dziś coraz częściej ludzie łapią się na to, że żyć bez pasji to nędza. Chwała im za to, ja też to zrozumiałem. Plus moich kumpli paru, a w dodatku zainspirowałem się ludźmi z ekranu. Dawaj, nalej browaru, siadaj, słuchaj spokojnie, ja przytoczę ci, chłopaku, tu prawdziwe historie. Często słyszałem takie kazania w kościele, które mi mówiły, że właśnie tego mi nie wolno, że to jest złe, tamto jest złe i cały czas na negatywach, nie? I ja też kiedyś tak odbierałem, jak ktoś mi próbował coś powiedzieć, to mi mówili przez nie, że żebym tego nie robił, tamtego nie robił i mi to wisiało, bo po prostu zawsze robiłem na odwrót. A
tam usłyszałem, i to była osoba, która bardzo wpłynęła na moje życie, właśnie ojciec Fabian, że ja mogę, nie? Usłyszałem to, co ja mogę, jak ja mogę żyć, kim ja mogę być i to mnie mega zafascynowało. Poznałem Nika Wójcicza, który kurczę bez rąk, bez nóg się fascynuje swoim życiem, nie? Jakby zaczęły mi się oczy otwierać, że życie to nie jest tylko to, co na chwilę mi smakuje, czyli moje jaranko, które tak naprawdę coraz bardziej mnie męczy, tylko to jest coś dużo większego, fundamentalnego, coś, co ja mogę albo zmarnować, albo kurczę, tak jak mówiłem na Rób to, co kochasz, że przeżywaj życie, albo ono cię przeżuje, nie? Albo może mnie życie tak zmiętolić, że po prostu ja się nie będę nadawał po prostu jak flegma do podniesienia, sorry za porównanie, albo mogę je tak wykorzystać, że będę po prostu żył szczęśliwie, nie? Czego chciałbym i wam, i sobie, i wszystkim kurczę życzyć, bo myślę, że nie ma nic piękniejszego niż pójście za swoim sercem. Raduj się bracie, raduj się siostro, non-stop, prosto, swoją gębę odsłoń. Raduj się siostro, wszyscy, raduj się bracie, pracy, na chacie, wszędzie, tyle w temacie. Jaki mam powód znowu, by mieć banana na pysku? To nie Copacabana, w planach mam gadać o zjawisku, co bez względu na ilość zysków za gości przy nazwisku. A dla gości na boisku zajmij się grą, nie pyskuj. Potrzeba przebłysku, dla nieba nie ma rasy. Bóg jest w murzynie białym, Chińczyku i u Azjaty i u nas straty. Gdy nie bierzemy go na serio, przestań przyjmować. Jak się zaczęła twoja przygoda z rapem? Wiesz co, jak byłem młodym chłopakiem, miałem 12 lat, u nas na osiedlu był taki zespół, który się nazywał Element i widziałem, że chłopaki, wiesz, grają koncerty, że piszą teksty, zrobili taką pierwszą płytę, nie wiem, czy to były kasety, jeszcze nie, już chyba była normalnie jako płyta. I byliśmy mega zajarani tym. I pamiętam taki motyw, to było zaraz przed tym, jak zapaliłem pierwszego skręta, też pierwszy ziomek przyszedł i rzucił taki pomysł, żebyśmy my też coś napisali. Małolaty, 12 lat, kurczę, przed mutacją głosu, wiesz, i zacząłem naturalnie pisać coś, na jakiś tam temat, który ktoś rzucił, tam nad kamienicą jak staliśmy i jak napisałem ten tekst, to on pomimo tego, że był prosty jak but, po prostu najprostsze rymy, to kurczę był dobry jak na takiego małolata, nie? I ja zawsze gdzieś tam jak cisnąłem, to coraz pewniej się zacząłem czuć i w końcu się to przerodziło w jakieś projekty. Dopiero jak się zmieniło moje życie, bo od 12 do 17 roku życia, słuchajcie, zrobiłem chyba ze 150 kawałków, ale nie powstała z tego żadna płyta, nie? W sensie były to jakieś tam takie kawałki z kimś tam tworzone, takie na luzie, w ogóle tworzyliśmy na początku w szafie, u kumpla w domu, w tle było widać rzeczy jego siostry, wiesz, takie klimaty, zrzucaliśmy się po 2 dyszki na mikrofon we 3 osoby, wiele nas to kosztowało, żeby sobie odmówić jarania, zrzucić się na ten mikrofon, nie? To były takie pierwsze naturalne rzeczy i tak cisnęliśmy, pierwsze właśnie przygody, jakieś rzucane tematy, tak to wyglądało. No to wrzucajcie coś. Niezły hip-hop. Wiesz o co chodzi? Może chciałbym pojechać. Z tym tematem pasowałoby poczekać. Może na koniec dołożę o niezłym hip-hopie, a teraz dajcie taki temat, że mam na kopie. Żartuję. Jestem tutaj, a nie w Europie. Daję jakieś słowo Piłka na chłopie. Wiesz o co chodzi? Patrz jak ten chłopak kopie. Ja jestem tutaj, bracie, nie na żadnej wtopie. Wiesz o co chodzi? To nie jest pani woźnia. Masza postaw, jest z nami piłka nożna. Dokładnie tak, wiesz, jadę z tą puentą, bo bracie jak gram, no to strzelam w okienko. Wiesz o co chodzi? Jaką misję sobie obrałeś, jeśli chodzi o rap? Na początku sobie mówiłem, że chciałbym, żeby moje produkcje zmieniały obraz hip-hopu w Polsce. W sensie chciałem, żeby on szedł w jakimś takim pozytywnym kierunku, żeby raperzy nie tylko wyrzucali z siebie swoje emocje, żeby mówili i nazywali o tym, co jest złe. Ja gdzieś zawsze marzyłem o tym, żeby mój rap, żeby to, co ja robię, miało dla kogoś jakiś sens. Nie tylko taki, że mu będzie przyjemnie się tego słuchać, ale że on zawsze sobie będzie mógł zadawać, kurczę, w każdym numerze pytanie, co ja mogę z tym zrobić, nie? Co jest dla mnie, co ja mogę wyłapać, jaki ja mogę zrobić jakiś krok, żeby mi się żyło lepiej. I dla mnie rap jest bardzo praktyczny. Rób to co kochasz, rób to co. Rób to co kochasz, rób to co. Rób to co kochasz, rób co. Czy połączenie Boga i rapu to jest dobry pomysł? Wiesz co, nie widzę tego inaczej, w sensie rap i dany człowiek, no to jest takie jedno. Ja zawsze mówię, że rap jest prawdą o tobie, nie? Dlatego tyle jest gówna, bo niektórzy żyją po prostu gównianym życiem, niestety, nie? Natomiast jeżeli ty żyjesz z Bogiem, żyjesz wiarą, to taki jest twój rap, nie? Ja nie lubię tego określenia chrześcijańskiego rapu w sensie takim, że on się kojarzy,
kurczę, z takim trochę poziomem średnim, a ja się staram robić coś, żeby to było jak najlepsze. I jest taki gatunek jak rap chrześcijański, jasne, to się wszystko rozwija, natomiast w środowisku raperów, jak usłyszysz rap chrześcijański, to jest taka padaka, że szok, nie? I Tał pięknie pozmieniał tą rzeczywistość, bo zrobił taki projekt, który namieszał wiele, za co ogromny szacunek i tak samo myślę, że ja, jak i każdy człowiek, który prezentuje te wartości, nie powinien traktować tego jako coś z boku, że ja sobie coś tam nagram o Panu Bogu, tylko rozwijać się na 100%, cisnąć po prostu jak najlepiej i wtedy wychodzą dobre owoce tego wszystkiego. Także Bóg i rap dla mnie to jest jedno, nie? Życie i rap to jest jedno, że to wszystko się przeplata. Ja nie, wiesz, nie nawijam tylko o Bogu, ale wszystko nawijam z perspektywy Bożej, nie? Jakby chcę, żeby Duch Święty gadał przeze mnie, żeby... A przy tym to się odnosi do najprostszych rzeczy, do najprostszych tekstów, do tego, że ci się nie chce wstać, że musisz wynieść śmieci i tak dalej, nie? Bo takie jest życie. I fajnie święty Ignacy mówił, że módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a żyj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Pokażę ci wielkie rzeczy, chcesz, to sobie wyobraź. Twoja wyobraźnia ma kres, moja jest niekończąca się. Śle pragnienia w twoje serce cały czas zachęcam, abyś wierzył w swe marzenia, słuchał swojego serca, jestem blisko. Zawsze się pytam tych ludzi, czy mają jakieś marzenia, nie? A każdy z nas ma jakieś marzenia, nawet jak sobie ich nie uświadamia, to one są, może są jeszcze nieodkryte, nienazwane. I ja bardzo wierzę w to, że człowiek, który się pasjonuje swoim życiem, który spełnia swoje marzenia, te dobre marzenia, te takie odnoszące się do naszego życia, nie jakieś tam zachcianki chwilowe, to taki człowiek spotka Boga w swoim życiu, nie? Taki człowiek zacznie mu to zawdzięczać. I jakby ja kiedyś miałem taką prywatną myśl, misję, żeby przez marzenia, pasje, talenty ludzi przyciągać do Pana Boga, nie? Żeby właśnie mówić, rób to, co kochasz, a nie Jezus Cię kocha. Jakby wiesz, o co chodzi, żeby tutaj to rozdzielić, bo jedno i drugie jest prawdą, nie? Natomiast na co położysz nacisk na dzień dobry, to jest tak, w takich trudnych miejscach, o których pytacie, masz czasami 5 sekund i albo zaskoczy to, co robisz, albo po prostu jesteś tak skreślony, że później nic nie siada, nie? Dlatego jakby staram się dobierać ten przekaz tak, żeby każdy mógł z niego skorzystać. Nawet te niewierzące osoby z wiarą w to, że jeżeli za tym pójdą, to też zaczną wierzyć i to doceniać. To słowa, które dają życie i prawdę. Słuchaj, ty chcesz, jak twoje powołanie jest zawarte. Gdyby to zamknąć w jednym zdaniu, to po prostu moje życie, mój styl, moja muzyka. Padam na track, to jest fascynacja rapem, każdym rymem, taktem, wersem, samplem, bitem, katem. Jest otwarta karta, warta ryzyka na maksa. Ta zajawka ważna jak marchewka dla królika Baksa. To niby jazda, jednak tak poważna. Podniebienia nie podrażnia, lecz bywają zdarte gardła. Początki były trudne jak dla perkusisty na garnkach. We trzech zrzucaliśmy się pod wydyszki, na majka był sens. Choć treść to kieliszki i trawka, to doświadczenie nie zostało wyssane z palca. Pokolenie na scenie wie, że rap to tylko prawda. I nawet jeśli się wywaliłeś w stan, jest jeszcze szansa.